Ogród na oknie. Powiem Wam o warzywach, które możemy uprawiać w domu, na parapecie w okresie zimowym. Dziś moda na zdrowe odżywianie aktywnie nabiera rozpędu na całym świecie. Ludzie chętnie uprawiają ekologiczne jagody, warzywa i zioła bezpośrednio na swoim domowym parapecie. I uwierzcie mi, nie ma w tym nic trudnego. Zielony parapet zimą jest ekscytujący, piękny i zdrowy. Co będzie nam potrzebne? Po pierwsze, świeże, wysokiej jakości nasiona ziół i roślin. Namoczymy je w stymulatorze wzrostu, dzięki temu kiełki szybciej się pojawią. Będzie również potrzebna dobrej jakości gleba, oczywiście najlepiej, gdy jest ona wyspecjalizowana dla każdego rodzaju roślin. Przydadzą się też ceramiczne doniczki lub plastikowe pojemniki z otworami drenażowymi i tacami ociekowymi. Niezbędnym też będzie perlit, wermikulit, glina lub kamyki. To wszystko do drenażu. Piasek rzeczny w celu poprawy składu i oddychalności gleby, ale jest to tylko opcja. Nawozy organiczne i mineralne. Co można uprawiać zimą? Niskie krzewy pomidorów i papryki bardzo ładnie prezentują się w zimowym parapecie. Są to odmiany mieszańcowe oznaczone w katalogu oznaczeniem F1, które są bardzo łatwe w pielęgnacji. Same zachowują zwartą formę. Średnica korony wynosi od 30 do 60 cm. Szczególną uwagę należy zwrócić na jadalnie dekoracyjną paprykę. Takie owoce dojrzewają w różnym czasie. Możemy więc jednocześnie zobaczyć zarówno białe kwiaty, jak i czerwoną, żółtą lub zieloną paprykę na krzaczku. Ogórki na parapecie w zimę. Myślicie, że to żart? Zupełnie nie. Również cukinia, bakłażan czy fasola. I oczywiście wszelkiego rodzaju pikantne warzywa lub zioła, takie jak bazylia, kolendra, pietruszka, estragon. Tak, cokolwiek chcemy. I mikrogriny, które zawierają kilka razy więcej przydatnych witamin i minerałów niż takie same korzeniowe. A co najważniejsze, każdy może zimą uprawiać zieleninę na parapecie, nawet dziecko. Cóż, teraz spojrzymy na cechy uprawy każdej z wymienionych upraw. W dalszych częściach opowiem Wam dokładnie i w szczegółach o tym wszystkim, co streściłam powyżej. Przyprawy i zioła, takie jak bazylia, koperek, kolendra, pietruszka, rukiew wodna, estragon. Te zioła można uprawiać na parapecie przez cały rok. Zimą nie są problematyczne, jeśli mają wystarczająco dużo słońca i ciepła. Możemy wyhodować je w osobnych doniczkach lub wziąć długi, prostokątny pojemnik, podzielić go na kilka części i zorganizować miniaturowy ogródek warzywny na parapecie. Nie zapominajmy, aby je regularnie podlewać i spryskiwać. Dzięki temu liście będą miały jasny, szmaragdowy kolor. Macrogreens, czyli po polsku mikroliście. W naszym kraju to wciąż nowość, ale w Europie jest wiele gospodarstw, które zajmują się ich uprawą. Macrogreens, czyli mikroliście, mikrozioła, mikrorośliny, to rośliny jadalne we wczesnym etapie rozwoju, pomiędzy kiełkiem a młodą rośliną. Są to bardzo młode rośliny, siewki z liścieniami lub z pierwszym liściem właściwym. Są uprawiane w podłożu, bardziej podobne do naturalnych warunków, chociaż pod dachem. Są bardzo zdrowe, smaczne i proste w hodowli, pod tym względem przebijają nawet uprawę kiełków. Naukowcy udowodnili, że korzyści płynące z ich uprawy są co najmniej 3 razy większe niż zwykłej zieleniny. To prawdziwy koncentrat witaminowy i są przyjazne dla środowiska. W końcu makrogriny nie mają czasu na zbieranie szkodliwych i toksycznych substancji z otaczającego powietrza.
Cały sekret przydatności tkwi w tym, że zjada się je przed fazą pojawienia się dwóch pełnoprawnych liści. Najbardziej rozpowszechnione są kiełki grochu, rzodkiewki, buraków, bazylii, brokułów, rzeżuchy. Wystarczy zasiać nasiona i nie przegapić odpowiedniego czasu na zbiory. Ogórki. Weźmy prostokątne pojemniki o pojemności 5-6 litrów. Nasiona wysiewamy na głębokość około 1 do 1,5 cm. Dotyczy to wszystkich niżej wymienionych upraw z wyjątkiem kiełków. Trzymajmy pojemnik pod folią lub szkłem, aż pojawią się kiełki. Utrzymujemy wilgoć poprzez spryskiwanie. Kiedy kiełki wyklują się i utworzą 2-3 stałe liście, uszczypnijmy je. Wkrótce zobaczymy, że krzaczki zaczynają rosnąć i rozgałęziają się. Wówczas zbijmy drewniane tyczki do ziemi. Przy wystarczającej ilości światła możemy zrobić sałatkę z młodych, chrupiących ogórków już po 7-9 tygodniach. Pomidory. Zalecany jest wybór odmian kompaktowych, karłowych lub koktajlowych. Można je uprawiać w zwykłej doniczce o pojemności 4-5 litrów. Odmiany miniaturowe owocują obficie, a swoim wyglądem przynoszą nam ogromną przyjemność estetyczną, no i oczywiście bardzo są smaczne. Papryka. Z równym powodzeniem możemy uprawiać zarówno słodką, jak i ostrą paprykę na parapecie. Jedyna różnica polega na tym, że dla słodkiej potrzebny będzie większy pojemnik. W przypadku papryki lepiej wybrać stronę południową, ponieważ uwielbia ona słońce, wilgoć i ciepło. W razie potrzeby zorganizujmy sztuczne oświetlenie. Musimy nawozić ją regularnie poprzez cały okres owocowania. Pierwsze papryczki możemy zrywać po około 5 miesiącach, a ostrej po 2,5 do 3 miesięcy. Rada: nie kładźmy słodkiej i ostrej papryki na tym samym parapecie, ponieważ mogą się krzyżować i zmienić swój smak. Fasola. Z nią wszystko jest proste. Umieśćmy doniczki po południowej lub południowo-wschodniej stronie. Podlewajmy oszczędnie. Zalanie jest bardziej szkodliwe dla roślin strączkowych niż brak wilgoci. Dla niej nadają się nawozy zawierające chlorek potasu i superfosfat. Raz na 2 tygodnie delikatnie wzruszmy glebę. Można to zrobić zaostrzonym patykiem od krawędzi pojemnika do środka. W ten sposób nie wyrwiemy korzeni. Zbiory będą gotowe za 2 do 2,5 miesiąca. Bakłażan i cukinia. Zapewne jest to dla Was niespodzianka, ale są one całkowicie bezproblemowe i świetnie czują się na parapecie. Optymalna temperatura wynosi od 23 do 25 stopni Celsjusza. Najlepsza gleba to luźna, żyzna glina. Lepiej podlewać ciepłą, osiadłą wodą. W pochmurne dni zapewnijmy im dodatkowe oświetlenie. Podczas owocowania powinniśmy dokarmiać je nawozem azotowym. Te warzywa są atrakcyjne dla różnych owadów. Aby temu zapobiec, powinniśmy spryskać je naparem czosnkowym. Bakłażan to potężna roślina. Wysokość krzewu sięga 80 cm. Liście i zalążki wyglądają bardzo imponująco na tle mroźnego okna. Możemy zebrać pierwsze plony już po 2-3 miesiącach.